Siemanko wszystkim, Piotr Bołfo, Matka Polska, witam Was kolejny raz na naszym kanale. Słuchajcie, nie tak dawno pokazywałem Wam zbrojenia statyczne, które występują w naszym katalogu. Dzisiaj chciałbym Wam na jednym z tych zbrojeń pokazać pewien zestaw. Jest to zestaw, który warto stosować w momentach, kiedy nie posiadacie dużych żywców, a wcale mały żywiec nie oznacza to, że będziecie mieli gorsze efekty, tylko takiego małego żywca trzeba w odpowiedni sposób uzbroić i zaprezentować w łowisku. Dlatego chciałem Wam pokazać dzisiaj właśnie taki zestaw Combi Rig. Na pudełkach leżą wszystkie akcesoria do tego potrzebne. Ja po kolei Wam będę opowiadał krok po kroku, jak taki zestaw właśnie wykonać. Pierwszą rzeczą, którą trzeba i należy wziąć, jest agrafka. Ja w ręku trzymam taką samą róbkę. Do tego mogą Wam również posłużyć maggot klipy czy klasyczne zwykłe agrafki wędkarskie. Dlatego biorę sobie taką agrafkę, odcinam sobie odcinek kilkunastu centymetrów plecionki. W tym wypadku jest to Power Leader o wytrzymałości 100 kg. Także odcinamy sobie kawałek. I do krętlika, co jest też bardzo ważną rzeczą, tutaj zapomniałem o tym wspomnieć, warto, żeby właśnie ta agrafka, która będzie się znajdowała w pyszczku żywca, posiadała właśnie taki krętlik. Wtedy ta przynęta zachowuje się w naturalny sposób, nie ma żadnych przesztywnień i bardzo ładnie można ją zaprezentować w łowisku. Także przez krętlik przekładam sobie plecionkę i w zasadzie obojętnie jakim węzłem byście to zrobili, nie ma to większego znaczenia, może być to zwykły słupełek, bo tutaj nie będziemy tym elementem holować ryby, także to nie ma większego znaczenia. Dobra, agrafkę mamy uwiązaną, zbędną ilość sobie odcinam. Tak to wygląda. I teraz bardzo ważny element, o którym trzeba wspomnieć, jest to, żeby odciąć odpowiednią ilość plecionki, żeby agrafka nie oddalała się zbyt daleko, znaczy jakby nie była w zbyt dużej odległości od naszego haka. Także patrząc teraz na to, będzie to mniej więcej taka odległość. No i teraz trzeba jeszcze wziąć pod uwagę to, że musimy jakąś plecionkę przywiązać do naszego haczyka. Dlatego biorę sobie o tyle gdzieś mniej więcej plecionki, odcinam i robię klasyczną pętelkę, zwykłą, najzwyklejszą. Bierzemy sobie hak, w tym wypadku Catfish Classic Hook w rozmiarze 4.0. Przekładam sobie przez oczko haka i przekładam agrafkę. O, maksymalnie w takiej odległości. Gdyby zrobiłaby Wam się zbyt duża odległość, zawsze można sobie okręcić ze 2 razy, żeby tak to wyglądało w ten sposób. Końcówkę można sobie odciąć. Dla osób, które są oczywiście bardziej pedantyczne, można na tym odcinku plecionki, czyli tej odległości pomiędzy agrafką a haczykiem, dać otulinę. Ja tutaj nie dawałem, żeby tylko Wam pokazać samą metodę jakby działania i w jaki sposób ma ten zestaw wyglądać. Następnie bierzemy sobie mono. W ręku trzymam mono o grubości 1,3 mm. Jest to Ultra Soft Mono. Wyciągam sobie odcinek około 2 metrów. Przekładamy. Można to zrobić albo na zaciskarce, albo wiązać. Ja sobie zacisnę, żeby było łatwiej i szybciej dla mnie. Czyli najpierw na mono zakładam oczywiście zacisk. Również 1,3 mm. Przekładamy. Tu już nie trzeba stosować kolanka, ze względu na to, że już jest tutaj w oczku tego haka plecionka, także ciężko będzie założyć otulinę dodatkową na mono, dlatego tylko sobie przekładam samo mono,
wracam klasycznie końcówką przez zacisk. O, tak to wygląda na razie. I zaciskam. Ok. Tak się to na razie prezentuje. W ten sposób. Teraz odcinamy sobie kawałek tego wąsa, który pozostał. Odcinamy kawałek otuliny. Fajnie, dobrze by było, żeby otulina, którą odetniecie, zakrywała w jakimś stopniu plecionkę, która przechodzi po kolanku naszego haka. Dlatego sobie biorę taki troszkę dłuższy odcinek. Ona może sobie potem spokojnie wystawać nawet na mono. Nie ma to większego znaczenia. Także przekładamy. Tak się to na razie prezentuje. W ten sposób. Teraz klasycznie oczywiście idzie podwodny spławik. W ręku trzymam akurat spławik ze skrzydełkami. Stoperki w rozmiarze XL. Teraz idzie spławik. Znowu idzie stoper. Jakbyście mieli problemy z przełożeniem mono przez stoperki, warto sobie zaostrzyć pod kątem mono. Tak się na razie całość prezentuje. Teraz przystępujemy do założenia samego krętlika. Czyli najpierw przed tym oczywiście idzie znowu otulina. Ona nam fajnie zabezpiecza węzeł przed rozwiązaniem i zabezpiecza również przed jakimś przecieraniem. Także najpierw zakładamy otulinę. Teraz idzie krętlik. I wiązanie krętlika, czyli przekładamy sobie mono raz przez krętlik, wracamy z powrotem. Powstaje nam takie oczko. Oplatamy wąsem, który nam odstaje. Raz, dwa. I powstaje takie podwójne oko. Ten wąsik warto, żeby był troszkę dłuższy do wiązania ósemki. Łapiemy dwie końcówki mono, zginamy, łamiemy w pół, tworzymy ósemkę i w powstałe oko w ósemce przekładamy nasz krętlik i zaciskamy. I teraz otuliną, którą wcześniej założyliśmy, wracamy do węzełka. Muszę trochę pomóc. Ok.
Tą otulinę, jak macie troszkę dłuższy odcinek, możecie sobie nawet nałożyć na jednozoczek krętlika. To w żadnym stopniu nie przeszkadza. Końcówkę odcinamy i zestaw mamy gotowy do łowienia. Teraz jakby o samych zaletach stosowania tego zestawu. Jak wcześniej wspomniałem, jest to zestaw, którego ja używam najczęściej właśnie podczas gdy mam niewielkiej wielkości żywce, a to w żadnym stopniu jakby nie niweluje naszego łowienia danego dnia. Uważam, że wielkość przynęty nie gra większej roli. Największą rolę gra to, gdzie ten zestaw umieścimy w łowisku. Dlatego takie zestawy do rybek wielkości 15 cm, 20 cm sprawdzą się znakomicie. Na tą agrafkę zbroimy naszą przynętę zapyszczek i sum, podpływając do naszej przynęty, zasysa, otwierając pokrywy skrzelowe, rybę tak jak karp zasysa kulkę, czyli wyobraźmy sobie, że po prostu nasza przynęta jest taką kulką proteinową, a sum w tym wypadku jest jakimś karpiem, który podpływa od strony odbytowej ryby i po prostu całość zestawu zasysa, zasysając również nasz haczyk. Także słuchajcie, sprawdźcie, zobaczcie sobie te zestawy. Z mojej strony tyle. Zachęcam wszystkich do subskrypcji kanału, zostawiajcie łapki w górę, dzwoneczek, zostawcie również komentarz, jeśli macie jakieś pytania dotyczące tego zestawu, a my widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i na razie.